No, to ja jestem ciekaw, co to będzie za ryba. Co to będzie za ryba, jak myślicie? Stoję, testuję różne przynęty i jest podwyższona temperatura na niedźwiedziu. O, karpik. Tylko, że mały. On nie ma nawet 3 kg. Tak? No, tak będzie. Tak będzie. Ale na chwilę obecną to oczywiście zrobimy pewnie podsumowanie na koniec filmu. Na tą chwilę mam małże na tym zestawie. Jeszcze nie zanęciłem. Może zanęcić zwykłą zanętą? Z procy? Jest 1,1 wiatru metra. Można byłoby tak zrobić. Na razie tak. Nie wiem, zrobimy taki trochę test, trochę połów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Jak zwykle Mati kombinuje, dobra, ale tak. Co my sobie możemy wziąć? No, możemy sobie wziąć zwykłą procę, możemy sobie wziąć kraba. Ja mam najpewniej jakąś zanętę. Nie kraba. Karpia. Zanętę na karpia zwykłą. O, taką tą, co naturalnie jest w grze wbudowana. Ją weźmiemy. To jest jakieś branie. Ją weźmiemy i zobaczymy. Ja mam łowię na 21-22 metry. To powinno gdzieś tam... Dobra, chyba leci tam, gdzie ja chcę. Mniej więcej. Rzucimy 4-5 porcji. Dobra. Co złego się może stać? A propos kraba, tu jest zestaw na kraba. W takim obciążeniu to może być karaś. Nie, też karp. Też karp. No dobrze. To widzicie, ja sobie połowię, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałbym jakiś film tutaj nagrać na niedźwiadku. Tak jak wspomniałem, prędzej jest podwyższona temperatura wody i to będzie cały czas. Ale może się uda ustalić jakąś fajną przynętę. Jak się uda to zrobić, to sobie podsumujemy już chyba na końcu. Wiecie sami, jak to jest. Niezbyt czasu mam, żeby się ustawić, żeby to znaleźć, więc no, podsumowanie będzie na końcu. Ja czasem... O właśnie, dzisiaj na przykład wrzuciłem sumę na stronę z podsumowy, wrzuciłem zanim wrzuciłem film. To znaczy już miałem kwadrat B8 napisany. Nie wiem, czy przynętę miałem podaną na jaką łowię. Ale w każdym razie już było oznaczone, że sumę Achtuba B8. Z sumami jest o tyle dobrze, jak wejdziecie sobie w ranking rekordów tygodnia, to można się sugerować w ciemno wtedy. Tylko miejsce trzeba aktywne znaleźć, nie? Dobra. Na tym zestawie jest kokos, który ostatnio działał tam na 5531 i tu na razie nic się nie dzieje. Za to na kraba coś wpadło. To ja się do was odezwę, jak coś zacznie brać sensownego z wymiarowego, albo nie wiem, albo wymyślę jakieś inne przynęty. Na pewno staram się, kombinuję w trakcie, tak jak na przykładzie bursztynowego ostatnio łowienia było na bursztynie. No to różne miałem zestawy, tak, bo szukałem wam klasycznego włosa, bałwanka i pop-up i tak kombinowałem, a na końcu powiedziałem, na który zestaw najlepiej brało. W sumie połów nie był super, wyniku nie miałem jakiegoś super, ale to wynikało właśnie z tych zabaw, tak? Ale jakieś wnioski można z tego wyciągnąć. Dobra, kończę. Po planie czekamy na ryby. Tak się zastanawiałem, co to za ryba jest. A to jest chyba golec. Właśnie, tu na tym spocie nieraz było, tak. Tylko, że jak były golce odpalone, to nie bardzo wiedziałem, na co łowić, jak łowić. A inna sprawa, jak wiedzieliśmy, jak łowić, to w sumie tylko na PV dało się połowić jakie duże sztuki. Nie wiem, muszę odezwać do was. Zobaczcie, jaki zestaw na tą chwilę wymyśliłem jeszcze na tym środkowym. Na te kokosy nic nie wchodziło, dały małże. Małże tu są. Tonące małże i mamy golca. Pierwsza inna ryba, inny gatunek w końcu. Już na stronę w ogóle tu umieściłem. Także jak ktoś chce, to może wpaść, testować, jak już prędzej to widział, nie? Wymiarowe karpie, te, które były wymiarowe, to póki co na tym zestawie, na tego kraba tutaj. Ale to nie jestem pewien, jak to będzie funkcjonować. Inna sprawa, nęciliśmy zwykłą zanętą karpiową. Wszystkiego się można spodziewać. No a tu założyłem kawior. Jakiś czas temu ten kawior też tu oddawał ryby, ale chyba nie bardzo. O, ja nie wiem, czy to nie będzie najlepsza ryba.
tej sesji. O, czyżbym znalazł przynętę? To się jeszcze okaże, nie? Ja bym chciał w ogóle, żeby tu brały amury, bo amury dają tak naprawdę zarobić, nie te karpie pospolite. Ileś tam amurów, zwłaszcza jeszcze jaki czarny podejdzie, to jeszcze dużo expa wrzuci. Sami wiecie jak to jest, nie? Ale... Ej, jestem zaskoczony nawet długością holu. Myślałem, że dawno wyciągnę, skończę gadać. A tu... Co my tu mamy? Patrzcie, jest amur. Jest amur. Wiecie co mam założone? Jak ktoś ma dobre oko, to widzi, nie? Że jest porzeczka założona na zestawie. Dobra. Kukurydza porzeczka, także będziemy testować 14 kg amur na porzeczkę. Dalej tak samo, 22 metry. No widzicie. Muszę skorygować wpis na stronie. Dobra. Zobaczymy jak długo będę miał cierpliwość, żeby to wypełniać, ale robimy na razie. Na razie dam radę. Środki by się z tego jakieś przydały, nie? Człowiek robi za darmo cały czas. Ale dobra, lecimy. Tu mam mały haczek, małe ryby, mały haczek, ale co? Przetestujemy w sumie, zmienimy teraz to i zobaczymy co się wydarzy. Bo jednak bym chciał łowić amurki bardziej niż te pospolite. To jest kolejna ryba. Ojejku. No, jak ktoś ogląda początkowe 20 sekund filmu, 30. A są takie osoby. Jeszcze bez uwagi. Czyli bez słuchania. Się zdarza też, że widać zestawy, a ktoś pyta, na co mówiłem. To tak film w takiej formie jak teraz, to w ogóle może nie zrozumieć, na co było łowione, nie? No ale dobrze. Dobra, trzeba się do was odezwać po jakimś czasie. Tak się też zastanawiam, czy siedzieć całą godzinę, nie wiem, nie ma to sensu. No ja nie gram teraz na wyniki, tylko na to, żeby wam pokazać, czy spot jest aktywny, czy nie jest aktywny. Z F1 ostatnio to jest problem, bo naprawdę można wtrafić takie 5-10 minut, w którym spot leży, nic się nie dzieje i trzeba dłużej postać, żeby naprawdę wiedzieć, że on działa. Ale patrzcie, teraz tak, co ja tu wymyśliłem, bałwanka. Mówię, sprawdzimy coś innego, więc jest bałwanek, kuleczka tonąca i kukurydza, porzeczka. Takie coś się urodziło w trakcie. Tak sobie ten spodzik macha lata, bo wrzucę sobie teraz zanęty jeszcze porzeczkowej typowo, bo prędzej na początku filmu była ta zanęta z procy zwykła karpiowa i tych ryb do tej pory to jest całkiem sporo jak na niedźwiedzia, 22 sztuki, do tego nęcone już dawno miałem, trochę minęło czasu od tego nęcenia, nie robiłem nic więcej, nie? To jedna sprawa. Druga sprawa, no to już sobie możemy dać szansę i zanęcić jakąś lepszą zanętą, więc jakąś taką dziwną, z kukurydzą, robakami białymi, kukurydzą w bazie i 2 peletami, 8, 5 porzeczką z atraktorem porzeczkowym, także w sumie nawet w miarę zanęta, taka bardziej podkarpia niż amura chyba. Ustawię te 22 metry, rzucam przy te 11 porcji rzucę, które mam. Dobra, jeszcze chwilę postoję, jest noc. Nad ranem zacznę brać. Może mi trofeum wyjedzie z wody. Ja no żartuję, nie spodziewam się. A i najwięcej brań póki co, jak już poustawiałem te porzeczki, no to jest na tym, chyba nie dorzuciłem, to jest na tym lewym zestawie z tym mniejszym haczykiem oczywiście. Ale takie fajne wychodzą po 5-6 kg amury. Rzadziej biorą na tym takim większym haczyku na jedynce, częściej biorą właśnie na tym, ale właśnie nie jest takie całkiem małe, tylko takie fajne właśnie 3-5, tu coś się takiego działo, jakieś karpie tam są pojedynczo, także wychodzą ryby. Na tą kukurydzę, no generalnie trzeba jakby spróbować zawsze sobie dobrać wielkość haczyka do przynęty. Dobra, a tutaj wam tą pokażę rybę, o ile ona będzie ciekawa, bo no to może być taki amur 2-kilogramowy i będzie się jeszcze 5 minut bawił.
No, ja się muszę do was odezwać. Zobaczcie, co za ryba. To nie jest ta ryba, która nam się bawiła. Tamten miał z 3 kg około. Nie wiem, co jest. Ostatnio na bursztynowym też jak miałem bałwanka, pelet plus kukurydza, to brały jakieś małe sztuki, same się denerwowałem. To zresztą widzieliście. A teraz zmieniłem na klasyczny włos. Klasyczny włos. Zostawiłem tą kulkę 15. Także zestaw jest dość prosty. Zaraz wam to pokażę. O, i mamy takiego pięknego karpia, gdzieś tak około 15 kg. 13 kg. Ładny karpik jak z niedźwiadka, nie? No i co? Prosta kulka, zwykła 15. No, zobaczymy, czy to będzie powtarzalne, że coś tu się jeszcze wydarzy takiego na to, ale no, zaskoczył. Kiedyś też tak było, że jak łowimy tu na te kukurydzę, ludzie wstawiali zestawy przykładowo z kulką i kukurydzą, to u mnie albo na samą kukurydzę brało, albo na samą kulkę pop-up, albo właśnie na taką kulkę tonącą, a tamte zestawy kulka, porzeczka, kulka, kukurydza leżały i nic się nie działo. Dobra, trzeba to sprzedać. Jeszcze zostało 10 minut do pełnej godziny, ale to bez sensu. Dobra, nie będę dłużej stał. Teraz w ogóle jakaś się przerwa zrobiła. Może trzeba byłoby zanęcić. Wpadła taka fajna 14. Ale to brzmi... Dobra. Ale fajna 14 wpadła właśnie na ten haczek 5, tak? 5 tam miałem, na tym lewym zestawie miałem 223. To nie jest zły wynik. To nie jest zły wynik, biorąc pod uwagę, że na początku długi czas testowałem zestawy, co widzieliście. Testowałem te zestawy, to na tym lewym coś tam brało, na prawym brały mniejsze, na środku nic się nie działo, bo w ogóle miałem dziwne przynęty, a później no jak założyłem te porzeczki jednak rządzą i ten zestaw wydaje mi się czym prostszy, tym lepszy na klasycznym włosie, tu coś wychodzi. Także jak nie macie, nie wiem, bałwanka, nie macie pop-up, to klasyczny włos wam też to odda. Ciekawe jak byłoby z ziemniakiem, Amurę lubią ziemniaki, to możecie sobie przetestować. Ja miałem powiedzieć jaki zestaw najlepszy. Ten zestaw fajny daje ryby. Z tym haczykiem piątką i tą kukurydzą, porzeczką. To chyba najlepsze co tu można założyć. Ten drugi rzadziej ryby wrzucał z hakiem 1, chociaż jak ma dać to da. Jak ktoś przyjdzie sobie z PV, to wiadomo, że połowi, nie? Ale to jak zawsze mówię, to dla niższych poziomów ja te filmy robię, wyższym wystarczą kordy i tak sobie wyciągną wnioski swoje. Dobra, kończę. Dzięki za obejrzenie i na razie. Pa, pa.